Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. PKB z USA. Szybki komentarz po danych. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zaczynamy. PKB z USA. Szybki komentarz po danych. Nagrywam ten materiał około 15 minut po danych makroekonomicznych z godziny 14:30, gdy poznaliśmy pierwszy wstępny odczyt danych o PKB za czwarty kwartał za poprzedni rok. Poznaliśmy także dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku, dane Jobless Claims. No i oczywiście te wszystkie informacje będą dzisiaj przez rynek dyskontowane. Na pierwszy rzut oka, na pierwszy ogień idą oczywiście dane o PKB i wszystkie składowe, które się z tym wiążą. W pierwszej kolejności Price Index od PKB i widzimy tutaj, że dane są lepsze, wyższe niż zakładały prognozy. Jeżeli popatrzymy na samą dynamikę wzrostu, to jest ona także wyższa niż zakładały prognozy. Nie pokonaliśmy odchylenia standardowego, ale dane są generalnie lepsze niż zakładały prognozy, więc będzie trudniej o wygenerowanie technicznej recesji w amerykańskiej gospodarce. I oczywiście rynek patrzy bardzo uważnie na wskaźnik Core PC, czyli jedna z takich miar inflacji, która jest dla Fedu szczególnie istotna. I ten wskaźnik był dokładnie taki, jak zakładały prognozy. Plus oczywiście te dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku, także wstępne dane za grudzień, okazały się być fantastyczne, bardzo bliskie skrajnie optymistycznym prognozom, co także jest sygnałem, że nie ma aż tak źle w amerykańskiej gospodarce. I oczywiście na samym końcu były dane Jobless, które spadły poniżej 200 000, co także jest oczywiście optymistyczną wiadomością. I mając na uwadze wagę wszystkich wskaźników danych makroekonomicznych, można śmiało stwierdzić, że dane o PKB z USA i szybki komentarz po danych jest optymistyczny. Dane są lepsze niż zakładały prognozy i zgodnie z tą pokręconą logiką, która w ostatnim czasie obowiązywała, im dane lepsze, tym gorsze powinny być dla ryzyka, dla indeksów giełdowych, dla surowców, dla rynków emerging markets, dla bitcoina, a dobre powinny być dla amerykańskiego dolara. No i oczywiście będziemy weryfikować, czy te założenia pokrywają się z rzeczywistością, ponieważ jeżeli się okaże, że ten scenariusz nie jest już realizowany, a dane, które są dobre, są dyskontowane optymistycznie, będzie to oznaczało zmianę sentymentu na rynkach finansowych. Będzie oznaczało, że tutaj rynek chce rosnąć bez względu na to, jakie są dane makroekonomiczne, jakie są informacje makro ze sfery gospodarczej i oczywiście będzie to zachęta do tego, żeby wywołać następną falę zakupów ryzyka, więc o ryzyku dzisiaj będzie także w tym materiale, czy konsekwencją danych makroekonomicznych będzie optymizm na ryzyku, bez względu na to, jakie będą dane makroekonomiczne, a po tych 15-20 minutach od danych makroekonomicznych widzimy, że rynek zachowuje się jednak logicznie, a nie alogicznie, tak jak wcześniej zakładano, że może się zachować zgodnie z tym nielogicznym schematem zachowań, który był obserwowany w poprzednich tygodniach. Na pierwszy rzut oka idą z rynków finansowych oczywiście stopy, przyszłe stopy procentowe. Jakie będą konsekwencje danych makroekonomicznych na perspektywy co do stóp procentowych. I widzimy, że rentowności amerykańskich obligacji próbowały wyjść na poziom 3,50%, ale nie udało się to, a perspektywy co do stóp procentowych wyrażone na implikowanej stopie procentowej także praktycznie się nie zmieniły. Cały czas szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest wyznaczony na poziomie 4,91 i w tym miejscu widzimy, że praktycznie rynek zakłada być może nawet jeszcze 2 podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a jedną na pewno, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu w środę. Więc dane makroekonomiczne nie zmieniły perspektyw co do przyszłej stopy procentowej. Przypominam ten wykres, który jest w tle.
został ściągnięty 15 minut po danych makroekonomicznych. I teraz konsekwencje rynkowe. Będziemy oczywiście skupiać się przede wszystkim na rynku ryzyka, czyli na pierwszy rzut, na pierwszy ogień idą indeksy giełdowe. Wygląda na to, że na chwilę obecną początek roku na indeksie Standard & Poor's jest najlepszy od 2019 i oczywiście rynek się zastanawia, czy te dane będą, czy te wyniki potwierdzą, że cały rok 2023 rok będzie dla indeksów giełdowych optymistyczny. I jest to jeden z ciekawszych zakładów na cały ten rok. Na chwilę obecną optymizm jest obserwowany. Indeks Standard & Poor's na futures obserwujemy, że po danych jesteśmy cały czas nad poziomem 4000 punktów. Ten poziom jest bardzo istotny, newralgiczny, pełni rolę punktu odniesienia. A dlaczego? Następny wykres dzienny pokazuje, że w rejonie 3964 tysiące punktów przebiega średnia 200-sesyjna oraz roczna linia Bessy. A tożsama średnia krocząca na wykresie tygodniowym przebiega dokładnie na poziomie 3691 punktów i oczywiście określa 300-punktową strefę konsolidacji, a wybicie poza zakres tej konsolidacji pozwoli nam ocenić, który wariant rozwoju gospodarczego giełda papierów wartościowych będzie dyskontować. Bo jeszcze raz przypomnę, giełda dyskontuje pewnego rodzaju warianty rozwoju sytuacji gospodarczej na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy, więc jeżeli giełda papierów wartościowych wybije się górą, a na to wygląda, że indeksy giełdowe mają ochotę iść jednak w górę, to będzie to sygnał, że dyskontujemy optymistyczny rozwój sektoru, że będziemy dyskontować optymistyczny rozwój sytuacji, a jeżeli indeksy giełdowe pokonają wsparcia, to wtedy będzie to oznaczało, że dyskontujemy raczej twarde lądowanie amerykańskiej gospodarki. Na chwilę obecną rosną futures, indeksy giełdowe raczej powinny kontynuować tendencję wzrostową, więc wygląda na to, że giełda dyskontuje miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki. Jeżeli przejdziemy maksima na DAX-ie, oczywiście otwiera się perspektywa ataków na maksima wszechczasów. Jesteśmy także nad poziomem 1,09 po danych makroekonomicznych na euro-dolarze. To także sprzyja popytowi na ryzyko. Rośnie Bitcoin. Jesteśmy coraz częściej nad poziomem 23 tysięcy dolarów, a to naprawdę zachęca do tego, żeby wywołać ten impuls w rejon 24,5 tysiąca dolarów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym. Ten opór ma ogromne znaczenie i prawdopodobnie będzie jeszcze w tym miesiącu testowany. Myślę, że jest na to ogromna szansa. Jesteśmy już o krok od wybicia z formacji przypominającej chorągiewkę na cenie miedzi. Raczej wystąpi wybicie górą, co będzie sprzyjało popytowi na ryzyko. To, co się dzieje, sprzyja także wzrostom ceny złota, więc oczekuję kontynuacji ruchu w górę i to pomimo, że w rejonie 1950 i wyżej mamy już nagromadzenie technicznych oporów. Sytuacja na amerykańskim dolarze i rentowności amerykańskiej obligacji faworyzują scenariusze prowzrostowe, a analiza techniczna mówi nam, że do czasu utrzymania nad poziomem 1900 dolarów faworyzowane są zdecydowanie te scenariusze prowzrostowe. I na koniec polskie aktywa. Jeżeli euro-dolar utrzyma wzrosty, popyt na ryzyko będzie trwał, to w każdej chwili spodziewam się następnej fali umocnienia polskich papierów. W pierwszej kolejności polskich obligacji i rozpoczęcia następnej fali zakupów. To, co nie pasuje do układanki, to oczywiście zachowanie złotego, który cały czas potwierdza znaczenie i wagę tej miesięcznej linii trendu wzrostowego, ale gdyby doszło do pokonania tej linii, oczywiście otworzą się perspektywy ku aprecjacji krajowej waluty. No i warszawska giełda papierów wartościowych, która zachowuje się tak, jakby potwierdzała odbicie od miesięcznej linii trendu wzrostowego i potwierdzała wsparcia w rejonie ostatnich minimów, a w takiej sytuacji oznacza to moim zdaniem, że prędzej czy później rynek nastawia się na atak, na punktowy atak na strefę oporu 1980-2000 punktów, gdzie mamy średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym oraz psychologiczne znaczenie poziomu 2000 punktów. Jestem cały czas optymistycznie nastawiony do giełdy i będzie tak nawet w krótkim terminie do czasu utrzymania nad tym wsparciem, który jest zaznaczony na wykresie, który jest w tle. Oczywiście, drodzy Państwo, na koniec zachęcam do tego, żeby się cały czas zapoznawiać z materiałami edukacyjnymi, które są
dla Państwa. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dzisiaj o godzinie 19 zapraszam na webinarium poświęcone temu, co się wydarzy na rynkach w 2023 roku, czy będzie krach, czy będzie hossa. I oczywiście także tam na dole drugi ciekawy materiał poświęcony temu, co mówi nam sezon wyników o hossie także w 2023 roku. Czy te wyniki zachęcają do optymizmu na giełdzie papierów wartościowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, czy też raczej nie. Zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajomić. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i stopy zwrotu.